Siema, witam w takim filmie, który będzie luźną recenzją, tudzież vlogiem, podcastem, czy po prostu wyrażeniem własnej opinii lub przemyśleń na temat gry The Legend of Zelda Breath of the Wild, którą to grę właśnie ostatnio przeszedłem w końcu, po tylu latach od premiery w końcu zagrałem i w końcu przeszedłem Zelda Breath of the Wild. I dlaczego dopiero teraz i jakie mam przemyślenia na ten temat. Od razu uprzedzam, że mogę trochę chaotycznie gadać, za co przepraszam, ale nie miałem czasu, żeby przygotować się do tego filmu, więc będę tak z głowy mówił moje przemyślenia w miarę na świeżo po skończeniu gry, bo tydzień temu mniej więcej, nawet niecały tydzień temu właśnie ją przeszedłem w końcu i skończyłem w nią grać. Więc tak, tytułem wstępu Zelda Breath of the Wild, kiedy się ukazała w 2017 roku, pamiętamy, że ona się ukazała na Wii U, a później był to również tytuł startowy na Switcha. Wydaje mi się, że to było trochę później, że na Wii U była wcześniej, ale mogę się mylić. Nie wiem. Ponieważ w tamtym czasie jakoś nie interesowałem się za bardzo Switchem, ani Wii U, grałem wtedy na PS4 i więcej do szczęścia mi nie było potrzebne, to też jakoś ta gra wtedy u mnie przeszła chyba bez echa. Pamiętam, że oglądałem na pewno wideo recenzję Quaza tej gry i pamiętam, że to, co on wtedy właśnie mówił, że tu jest taka swoboda, że nawet, jak pamiętam, porównał tą grę trochę do Minecrafta, że mamy tutaj właśnie taką swobodę tworzenia i że wiele zależy właśnie od naszej kreatywności. To pamiętam, że trochę mnie to wtedy zniechęciło w tej recenzji, bo obawiałem się, że właśnie jest tu tak dużo różnych mechanik i tak dużo opcji, że na zrobienie różnych rzeczy, że po prostu mogę się pogubić, zwłaszcza, że nie ma wiele rzeczy nie było wyjaśnianych, na przykład nie było przepisów, jak przygotowywać posiłki czy tego typu rzeczy. To też wtedy sobie pomyślałem właśnie, że ta gra mogłaby trochę, że mógłbym trochę w niej się pogubić, gdybym ewentualnie grał i trochę mnie to zniechęciło wtedy. Natomiast grafika mi się podobała, taka w cel shadingowym stylu. No i to było tyle. I później jeszcze mój kolega na emulatorze Wii U na swoim PC-cie miał tą grę ściągniętą. I pamiętam, że kiedyś mi ją pokazał, dał mi nawet chwilę zagrać. Oczywiście tam pobiegałem sobie gdzieś tam po jakimś zadupiu i to by było na tyle. No i później oczywiście na parę lat zapomniałem w ogóle o tej grze. No i jak przymierzałem się do kupna Switcha, to był to jeden z pierwszych tytułów, jakie sobie kupiłem. Jeszcze zanim w ogóle miałem Switcha, to już kupiłem Mario Odyssey, Zeldę i Wiedźmina. Te trzy gry już kupiłem, bo stwierdziłem, że to są takie must-have'y. No Wiedźmin to bardziej kolekcjonersko, ale nie wiedzieć czemu. Chciałem bardzo mieć Zeldę, mimo że nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem serii The Legend of Zelda. W zasadzie nigdy nie przeszedłem żadnej części. To znaczy przeszedłem, już miałem Switcha, przeszedłem Link's Awakening, ale no to dopiero jak miałem Switcha. Natomiast właśnie, jak już kupiłem Switcha, Zelda Breath of the Wild no czekała na swoją kolej bardzo długo. Bałem się, powiem szczerze, ruszyć tą grę, bo jest ona bardzo duża, ogromna wręcz bym powiedział. To też no, musiała trochę odczekać. I tak naprawdę dopiero jak pojawiła się data premiery nowej Zeldy Tears of the Kingdom, obejrzałem te zwiastuny, to tak sobie pomyślałem, kurde, no, że Breath of the Wild to w zasadzie chyba najlepsza gra na Switcha, a ja jeszcze za nim się nie wziąłem. I zmotywowałem się w ten sposób, i tu będzie spoiler do moich przyszłych filmów, że po prostu zrobiłem preorder na The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. I po prostu, co za tym idzie, no już musiałem przejść Breath of the Wild, no wypadałoby, prawda? Głupio by było zaczynać grać w drugą część, w ogóle nie grając wcześniej w pierwszą. Zwłaszcza, że druga będzie na praktycznie chyba takiej samej mapie się dziać i będzie powielać wiele tych samych mechanik. No więc, mówiąc krótko, wziąłem się za tą Zeldę. Ale, jest jedno ale. Gra zachęca do tego, żeby się w niej zgubić, jest ogromna, można ją przechodzić na różne sposoby. Nawet można od razu polecieć do Ganona i spróbować go zabić, także no gra nas jakby nie prowadzi za rączkę. Są jakieś tam oczywiście questy, gdzie podświetlają nam się zadania, tak jak mamy 4 bestie do pokonania, w zasadzie no powiedzmy, że do pokonania, no to mamy te punkty na mapie, możemy spróbować od razu tam iść, ale generalnie, no i właśnie nie mam powiedziane, do której by najlepiej było iść najpierw, która jest najtrudniejsza, no nie wiemy tego. Natomiast ja z racji tego, no, że zostało mi w momencie, kiedy zaczynałem tą grę, zostało 2 miesiące do premiery Tears of the Kingdom. Ja nauczony doświadczeniem, że teraz nie mam czasu za bardzo na granie, a w czasach, kiedy miałem czas i kiedy dużo grałem, to na przykład przejście takiego Wiedźmina trójki, co prawda zajęło mi o 150 godzin, ale
grałem w niego 3 miesiące, więc stwierdziłem, że kurde, ja się nie wyrobię w te 2 miesiące z tą Zeldą. No i zrobiłem coś takiego, że skorzystałem z poradnika bezspoilerowego, takiego po prostu wypisanego tylko w punktach, gdzie trzeba iść po kolei, tylko tyle. Bo chciałem grę skończyć trochę szybciej. Wiem, że może zabiło mi trochę takiej swobody na eksploracji, takiego trochę, znaczy nie narzekam na to, bo też się nie gubiłem dzięki temu. Czyli to był poradnik idź tu, potem idź tu, potem idź tu no i tak chodziłem po mapie zgodnie z tym poradnikiem, dzięki czemu skończyłem grę w 65 godzin. Czyli bardzo szybko, no mój kolega, który ją przechodził zaraz po premierze, powiedział, że jemu zajęła grubo ponad 100. Tylko że on sam wszystko odkrywał. Czy coś straciłem? No na pewno coś straciłem, na pewno straciłem wiele, bo nie przeeksplorowałem dokładnie całej mapy. To znaczy odkryłem całą mapę i wszystkie wieże odsłoniłem, aczkolwiek no nie zajrzałem w każdy kąt, nie lizałem każdej ściany, że tak powiem. Ale nie do tego chciałem zmierzać. Może zacznijmy od samego początku. Teraz już był tytuł wstępu takiego historycznego, teraz przechodzimy do właściwej mojej luźnej, nazwijmy to recenzjo, opinii. Więc tak, Zelda Breath of the Wild. Gra, która wydaje mi się, że dużo zmienia w stosunku w ogóle do serii. Nie mam tutaj doświadczenia, ponieważ nie grałem w zasadzie oprócz tych Zeld z Game Boyów i z NES-a i Nintendo 64, to nie grałem w te Zeldy z Wii. No z Wii chyba głównie, tak? Bo tam były te dwie części, więc... No ale wydaje mi się, że gra dużo zmienia, że stała się typowym sandboxem, takim pełną gębą, gdzie mamy naprawdę ogromną swobodę. Wychodzimy z tego tej ołtarza przebudzenia, Temple of Resurrection, chyba to się nazywa, świątynia przebudzenia. No i od razu zostajemy wrzuceni w taki wielki świat. Na początku jest takie to plateau, na którym to jest takie jakby miejsce tutorialowe, gdzie uczymy się podstaw walki, gdzie zdobywamy te nasze moce, bo Link ma takie jakby moce, czyli ten magnes, zamrażanie, bomby. To nie jest żaden spoiler, jeżeli ktoś nie gra, bo to dostajemy na samym początku gry. Ten gameplay, który oglądacie, też jest z samego początku gry, także mamy ten taki powiedzmy tutorialową lokację, na której możemy się tam nauczyć podstaw grania. Jak ją zaliczymy, no to później jeszcze jest w miarę prosto grać bez poradnika, bo dostajemy questa, żeby iść w konkretne miejsce zaznaczone na mapie, więc idziemy tam bez problemu. Później dopiero gra tak naprawdę się przed nami otwiera, bo możemy iść wszędzie. Oczywiście jeżeli jest jakiś tam quest, to jest on zaznaczony na mapie, ale to nie znaczy, że od razu wiemy co robić, bo tak jak wspomniałem, jeżeli dostaniemy questa na pokonanie tych 4 Divine Beastów, czy bestii, to one są wszystkie jednocześnie zaznaczone i tak naprawdę nie wiemy, do której z nich iść. Nawet czytałem pod filmikami na YouTubie właśnie komentarze ludzi, że pisali, że na przykład ja poszedłem na tą bestię, bo była gdzieś tam najbliżej, okazało się, że ona jest najtrudniejsza i nie mogłem jej pokonać, tego bossa, który tam był, więc no ja tak jak mówię, skorzystałem z poradnika, więc szedłem jakby po kolei od najłatwiejszej, chociaż nie do końca tak było, bo chociaż w zasadzie może i tak, od najłatwiejszej do najtrudniejszej. Ale poza tym, no to eksplorowałem oczywiście całą mapę. Na mapie mamy też te shriny, czyli tak jakby świątynki. To są takie mini dungeony. W tych shrinach mamy różnego rodzaju wyzwania, zadania. No tak trzeba trochę pogłówkować. Niektóre są naprawdę ciężkie. Przyznam się tutaj bez bicia, że kilka razy musiałem skorzystać z YouTube'a i obejrzeć, jak przejść jakiś konkretny shrine, bo główkowałem i jakoś nie mogłem sobie poradzić. Oczywiście większość zdecydowana była taka, że sobie sam z nimi świetnie radziłem i pomyślałem, pokombinowałem i bardzo fajne rzeczy. Są też takie, bo shrine'ów jest ogólnie 120 i za zaliczenie takiego dostajemy taki orb, czyli taką kulkę jakby, które jak zbierzemy 4, to w takich świątynkach, kapliczkach takich raczej, możemy je wymieniać albo na jedno serduszko dodatkowe, bo na początku mamy tylko 3, albo na przedłużenie kółka staminy, czyli dłużej będziemy mogli sobie po prostu biegać, wspinać się albo wykonywać jakieś ataki. Także mamy do wyboru, tak? Czyli jak 120 shrine'ów zaliczymy, to
wówczas otrzymamy 30, dobrze mówię? 30 albo serduszek, to znaczy chyba maksymalnie można mieć nie wiem nawet ile, bo ja shrine'ów odblokowałem po przejściu calutkiej gry, to od razu powiem, że chyba 58. Chciałem dobić do 60, żeby mieć połowę, ale już tego nie zrobiłem, więc chyba 58 shrine'ów zaliczyłem, ale było to zupełnie wystarczające, aby bez problemu ukończyć grę. Gdybym chciał ukończyć wszystkie, no to spędziłbym jeszcze mnóstwo czasu, ponieważ większość tych shrine'ów to od razu widać, bo one mają takie, jak tam widzicie w tle te wieże, mają takie pomarańczowe, świecą na pomarańczowo, tak samo te shrine'y. One świecą też na pomarańczowo, jeżeli są jeszcze nie odblokowane, dopiero jak je przejdziemy, to potem świecą na niebiesko no i dużą część z nich właśnie widać na mapie już z daleka, ale są też takie, które są lepiej trochę poukrywane, gdzieś w jakiejś jaskini, albo w labiryncie, albo gdzieś. I wtedy, albo na jakimś bardzo wysokim wzniesieniu, gdzie tam nie starczy nam staminy, żeby się wspiąć. I wtedy, jak uda nam się tam dostać, to wtedy już tam nawet nie ma żadnego wyzwania tam w środku, w tym dungeonie, tylko od razu odbieramy nagrodę i wychodzimy. I jest jeszcze, to jest jakby drugi rodzaj, te takie trochę poukrywane, albo z utrudnionym dostępem. Jest jeszcze trzeci rodzaj tych shrine'ów, to są takie, które po prostu ich w ogóle nie widać, tylko jest na ziemi takie kółko metalowe z taką małą dziurką na środku. I trzeba znaleźć taką kulkę metalową, przynieść ją i włożyć w tą dziurkę i wówczas z podziemi wyjedzie ten shrine i wtedy wejdziemy do niego i odblokujemy nagrodę. No ale oczywiście znalezienie tej kulki wiąże się również z jakimś tam wyzwaniem, z zagadką albo z wyzwaniem, albo dla kogoś z jakimś questem na przykład, czy coś w tym stylu. To też nie jest to łatwe. Ja chyba tylko 2 takie shrine'y zakopane odkopałem, że tak powiem, 2 albo 3, coś takiego, bardzo mało w każdym bądź razie. Bo ja też trochę takie rzeczy pomijałem. Jeżeli coś wymagało zbyt dużo kombinowania, to szedłem dalej, bo tak jak mówiłem, chciałem grę przejść w miarę szybko, bo nie chciałem grać aż do premiery Tears of the Kingdom, bo na pewno bym się zmęczył, bo gra jest bardzo długa. Ja grając w takie bardzo długie gry po pewnym czasie odczuwam znużenie, więc jakbym się zmęczył i zaraz miał grać w drugą, taką bardzo zbliżoną grę i do tego równie pewnie długą, to boję się, że mógłbym się po prostu ze zmęczenia zrezygnować. Dlatego chciałem przejść szybko, żeby mieć jeszcze co najmniej ten miesiąc przerwy, żeby sobie odpocząć, żeby zatęsknić za tą grą i żeby wtedy z przyjemnością zasiąść do drugiej części. Więc wracając do opowieści, dlatego pomijałem takie rzeczy. Kolejna rzecz, którą tutaj się zbiera, to są Kokorok Seeds. To są takie nasionka jakby, których na mapie jest aż 900. To jest chyba, nie słyszałem, żeby w jakiejkolwiek innej grze było więcej znajdziek. 900 jest tych kokoroków. I to też, niektóre znajdujemy po prostu, na przykład podnosimy kamień i jest pod kamieniem, a niektóre no to też wymagają od nas pewnego rodzaju zagadki, rozwiązania. Albo jakiejś zręcznościowej, typu strzelaniem do celu ze strzał, albo za pomocą magnesu, żeby coś poustawiać, jakieś klocki metalowe. No wydawałoby się, że będziemy wpadać na nieco krok, skoro jest ich tak dużo. Tak by się mogło wydawać, ale no w moim przypadku bynajmniej tak nie było, bo ja przez całą grę, przez te 65 godzin, tych kokoroków znalazłem chyba tylko ze 40. Wyobrażacie sobie? Z 900 znalazłem tylko ze 40, czy może z 50. A po co w ogóle je znajdywać? Czy to ma jakąś wymierną korzyść? No ma. To jest po to, że jest taka postać w grze, która nam za te nasionka dodaje kolejne sloty na broń, albo na łuk, albo na tarczę. Ponieważ te itemki mamy na początku chyba po 3 tylko miejsca, możemy nosić po 3 bronie, więc no to jest mało, zwłaszcza, że jak wiadomo w tej grze broń się niszczy, tarcze się, wszystko się tutaj niszczy. I to bardzo szybko. Na początku mnie to bardzo irytowało. No z czasem jak będziemy mieć lepsze itemy, to one trochę dłużej będą wytrzymywać, aczkolwiek no i tak będą się niszczyć i tak będzie nam szkoda, jak jakaś super broń nam się zniszczy. Dlatego warto jest zbierać te nasionka i rozszerzać jednak ten ekwipunek, żeby móc nosić więcej sprzętu, bo jak będziemy mieli tylko 3 mieczyki, to one nam się bardzo szybko zniszczą i potem nie będziemy mieli czym walczyć. No i właśnie z mojego własnego doświadczenia po przejściu gry mogę tutaj polecić, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, żeby jak najwięcej pakować jednak w miejsca na broń. Ponieważ tarczy się tak naprawdę dużo się nie używa tarczy, bynajmniej ja tak miałem, że dużo nie używałem tarczy.
Natomiast łuki, no łuki się tak szybko nie psują jednak. I też można często je znaleźć. Wszystko w sumie można dość często znaleźć. Także to nie jest tak, że na przykład zniszczymy broni i potem już nie mamy, bo każdy pokonany przeciwnik broń, którą nosił przy sobie, to on ją wypuszcza. O, tu mamy właśnie shrine, nie? Tak wygląda. Więc każdy pokonany przeciwnik, wszystko co niósł w rękach, no to po nim zostaje, możemy sobie to podnieść. I to jest drugi rodzaj takiej, można powiedzieć, rzeczy, które się znajduje, zalicza, czyli świątynie, po drugie właśnie te kokoroki. Jeszcze chciałem powiedzieć o trzeciej rzeczy i teraz mi uciekła z pamięci. Dobra, może mi się przypomnie. I generalnie w grze zadanie podstawowe jest proste. Pokonać Ganona, jak to w Zeldzie. I teraz jak to zrobimy, to już zależy od nas. Możemy od razu spróbować tam iść, oczywiście to nam się nie uda, jeżeli nie mamy mega wprawy w tej grze. Możemy też iść głównym wątkiem tylko, czyli pokonać tam bestię i potem iść na Ganona. Ja mniej więcej tak robiłem, ponieważ ja przechodząc grę zaliczyłem te bestie, wszystkie shriny, jakie po drodze spotkałem, to też, wszystkie kokoroki, jakie znalazłem, to też. No i jeszcze są tutaj questy poboczne, to jest kolejna aktywność, jaką możemy robić, czyli gadamy z jakimiś postaciami i one dają nam questy poboczne, aczkolwiek tych wykonałem bardzo mało, prawie tyle co nic, z tego względu, że te questy były dla mnie dość takie bardzo sztampowe i nagrody za nie też były bardzo, bardzo słabe. Na przykład były to questy, takie fetch questy. Ktoś ci mówi, że tam gobliny jakieś coś tam rozrabiają i idź je pokonaj i wtedy po prostu jak je pokonasz, to dostaniesz tam nagrodę. I wykonałem tego questa i nagroda, jaką dostałem, to była, kurczę, marchewka, 1 sztuka. Także z której mogę sobie tam coś ugotować, czyli takie bardzo słabe nagrody, które jakoś nie motywują za specjalnie do robienia tych zadań pobocznych. Oczywiście są różne zadania poboczne, są też takie bardziej ambitniejsze. Na przykład jest takie, że trzeba jednemu tam robotnikowi pomóc zbudować nową wioskę, całkowicie nową i tego typu rzeczy, ale dużo częściej to są takie sztampowe bardzo zadanka, więc powiem szczerze, bardzo, bardzo mało tych zadań wykonałem. Co jeszcze? Też w grze możemy mieć swój dom, to też wiąże się jakby z zadaniem pobocznym. I też można to pominąć, bo ja powiem szczerze, pominąłem to, bo jest taka jedna wioska, w której możecie kupić sobie dom. Ja byłem wcześniej w tej wiosce i w ogóle nawet nie wiedziałem o tym. Jakoś pominąłem po prostu osobę, do której trzeba zagadać, bo nie chciało mi się też często gadać ze wszystkimi. I później gdzieś na YouTubie mi wyskoczył filmik po prostu, na którym było o tym domku i dopiero wróciłem, kupiłem. No też jest taki motyw bardzo poboczny, bo ten dom tak naprawdę nic nam nie wnosi. To jest tylko taka rzecz dekoracyjna, bym powiedział. I możemy to mieć. Jeżeli chodzi o sam gameplay, bo tak się rozgadałem właśnie o różnych rzeczach, a nie przechodzę do samego sedna. No gameplay jest miodny, co tu dużo mówić, tak najkrócej jak mogę. Gameplay jest naprawdę bardzo miodny. Postać reaguje super właśnie na sterowanie. Wszystko co robimy jest takie fajnie płynne. Oczywiście nie mówię to o animacji, bo to jest inna, techniczne sprawy są, to jest druga kwestia, bo gra chodzi w 30 klatkach, czasami zalicza dropy poniżej 30 klatek, także tutaj mogłoby być lepiej. Ale natomiast płynne w sensie, że dobrze się steruje Linkiem, w ogóle mechaniki, fizyka jest super, Link jest naprawdę super się nim steruje, jak porówna do Wiedźmina, to mi się wydaje, że jest on o wiele lepiej się nim steruje niż Geraltem. Geralt jest taki bardziej drętwy. Wydaje mi się, że właśnie mechanika w Wiedźminie się bardziej zestarzała niż w Zeldzie. I tak, no walka jest dość prosta w zasadzie. Możemy zaznaczać sobie przeciwnika, z którym walczymy, na którego mam wycelowane. Robiąc uniki w odpowiednim momencie załącza się taki bullet time. Możemy robić taki flurry rush, czyli to jest takie bardzo seria szybkich ataków, gdzie oklepujemy przeciwnika, chyba aż nam się stamina wyczerpie, czy przez jakiś tam czas, już nie pamiętam. I bardzo skuteczne. Możemy też parować tarczą ataki, jeżeli będziemy mieć odpowiedni timing, czy jak przeciwnik zadaje cios i w odpowiednim czasie
użyjemy parowania tarczą, to wytrącimy jego cios, wtedy też możemy go łatwo sklepać, aczkolwiek nie opanowałem za bardzo tego parowania. Możemy też, na przykład jak w locie jesteśmy, czy w trakcie właśnie takiego uniku, zrobimy salto do tyłu i wtedy się włączy ten bullet time, możemy też z łuku strzelać w zwolnionym tempie, wtedy łatwiej wycelować. I no, mechanika walki jest naprawdę przednia w tej grze. I też jak oglądałem różne filmiki, to ludzie takie cuda potrafią wyczyniać, zmieniać na przykład. No ja nie potrafię większości z tych rzeczy. Oni jakoś potrafią zrobić, że bombę sobie podrzucą, jakoś tam odbiją ją tarczą, czy tam się zasłonią, ta bomba wybucha, nie rani nas, tylko ta fala uderzeniowa idzie na przeciwnika. W ogóle jakieś rocket jumpy robią na bombach ludzie, cuda naprawdę. Można takie tu rzeczy wymyślać z fizyką, że się w głowie nie mieści. Gdybym właśnie nie oglądał różnego rodzaju filmików na YouTubie, to nawet bym o większości z tych rzeczy nie miał pojęcia, że w ogóle takie rzeczy da się tutaj robić. No, mapa jest ogólnie taka typowo RPGowa, czyli są obszary, tak jak tu widać, zimowe, są takie letnie, są pustynie, to jest wulkan i na każdym obszarze trzeba mieć odpowiednie ciuchy. Czyli w obszarze zimowym trzeba mieć ciepłe ciuchy, bo jak będzie nam za zimno, to będziemy tracić zdrowie, aż w końcu umrzemy. Na obszarze z kolei pustynnym musimy mieć lekkie takie specjalne ciuchy, bo będzie nam z kolei za gorąco. No a na obszarze wulkanicznym to w ogóle musimy mieć taki pancerz antyogniowy, żeby nie spłonąć. Czyli też trzeba się jakoś tam przygotować. Oczywiście możemy też sobie uważać różnego rodzaju mikstury, które na przykład dają nam czasową odporność właśnie na gorąco, albo na zimno, albo na elektryczność, bo niektórzy przeciwnicy też elektrycznością nas atakują. Jak na przykład nas tak trafi, porazi nas prąd, to wtedy wypada nam z rąk to, co trzymamy, czyli na przykład miecz i tarcza nam upadnie na ziemię. Naprawdę bardzo fajne mechaniki są tutaj wykorzystane, zastosowane. Więc tak przedstawia się ogólnie gameplayowo. Sterowanie Linkiem naprawdę super. Sama eksploracja, no mapa jest gigantyczna, jest naprawdę ogromna. Jest pełno pustych przestrzeni. Słyszałem narzekania na ten temat, że jest trochę pusto. Moim zdaniem to ja nie narzekam, bo to jest tak bardziej realistycznie, no nie? Bo jakbyśmy mieli tak wioskę obok wioski, naćkane wszystkiego ciasno, to wtedy to by właśnie wyglądało nienaturalnie. A tak czujemy jednak ogrom tego królestwa. Gdzieś i w oddali wszystko widać, nic tam się nie dorysowuje przed nosem. Widzimy na przykład z daleka jakąś wieżę na drugim krańcu mapy. Wydaje nam się, że blisko, no bo widzimy, a to jest taki kawał drogi, że trzeba by tam iść bardzo, bardzo długo. Więc dla mnie to jest zaleta, że jest taka ogromna mapa, bo daje poczucie właśnie takiego wielkiego świata. No i dzięki temu, że jest ogromna, to też jest tutaj co robić. I co jeszcze mogę powiedzieć? No też są stajnie właśnie, gdzie możemy konie sobie, jeżeli złapiemy konia, bo są dzikie konie też na mapie, możemy je łapać i możemy wówczas po prostu przyjechać tym koniem i go zarejestrować, sobie nadać mu imię, tam się za to chyba 20 rupii płaci i wtedy ten koń jest jakby naszym koniem i możemy w każdej stajni, do której pójdziemy, możemy sobie poprosić jeżeli pójdziemy tam bez niego, to możemy poprosić, żeby go tam sprowadzili. Aczkolwiek ja z konia korzystałem, powiem szczerze, bardzo, bardzo niewiele, z tego względu, że no koń to tylko pojedzie po płaskim, jak gdzieś tam trzeba było się wspiąć na górkę czy coś, no to koń już zostawał, no i tu nie jest tak jak w Wiedźminie, że gdzie byśmy nie byli, to jak zagwiżdżamy, to płotka nagle pojawia się nam na szczycie góry albo na dachu budynku. Tutaj koń nie podejdzie, bo tutaj koń się nie teleportuje tak jak płotka, tylko on fizycznie musi do nas podbiec. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że koń nie usłyszy nas, jak odejdziemy za daleko. Czyli na przykład odejdziemy gdzieś daleko, zagwiżdżemy na konia i pojawi nam się komunikat, że nasz koń po prostu jest za daleko, żeby nas usłyszeć. Dlatego ja z konia korzystałem dość rzadko. Gdzieś tam jak chciałem z punktu A do B przejechać, to jechałem, ale później właśnie jak już dojechałem, no to konia zostawiałem, jeżeli już dalej się nie dało jechać. No i później dopiero jak znalazłem kolejną stadninę gdzieś tam w innym miejscu mapy, to ewentualnie sprowadzałem sobie tego konia. Koni możemy mieć wiele, możemy je rejestrować i możemy sobie przebierać w stajni, wybierać, którego chcemy w danej chwili. Też często właśnie te gobliny, bo kobliny tak zwane tutaj, też często można je spotkać jeżdżące na koniach, gdzie tam na przykład z włócznią jadą na koniu, chcą nas staranować, ale można je łatwo zrzucić z konia, wystarczy albo bomba rzucić, albo strzelić w tego goblina, żeby spadł, albo nawet w tyłek koniowi z łuku strzelić, to wówczas po prostu koń zrzuci go, nie?
Także no jest dużo naprawdę fajnych mechanik. Jeżeli chodzi o fabułę, no fabuła jest po prostu jak budowa cepa, no bo to jest Zelda, nie? Musimy uratować księstwo czy tam królestwo Hyrule. Jest oczywiście sympatyczne, są tu takie wspomnienia, są takie miejscówki, gdzie odszukujemy wspomnienia Linka, ponieważ on jak się obudził na początku gry, to stracił pamięć. Jest 12 takich miejsc na mapie, w których on jakieś cząstki swoich wspomnień odzyskuje. No i to jest jeden z takich właśnie questów, który nie wyobrażam sobie zaliczyć bez poradnika, bo te miejsca nie są w żaden sposób zaznaczone. Mamy tylko pokazane zdjęcia miejsc. To jest takie zdjęcie miejsca, które widać z tego miejsca, gdzie powinniśmy przyjść. Czyli przykładowo jakby ta góra, która jest przed nami, była na zdjęciu, to by znaczyło, że tu, gdzie teraz stoimy, to jest właśnie to miejsce wspomnień. I jak tam dojdziemy, to tam jest taka poświata na ziemi. Trzeba na nią wejść i wtedy się aktywuje wspomnienia i to tam trochę rozwija fabułę. No i nie wyobrażam sobie, żeby zaliczyć to bez poradnika. Można próbować się rozglądać w terenie i patrzeć na te zdjęcia i szukać tych miejsc, ale to jest naprawdę ciężkie. Też przy stadninach albo gdzieś tam w wioskach spotykamy takiego wędrownego malarza, który maluje obrazy i też możemy mu pokazać te losowe jakieś tam zdjęcie, Link mu pokazuje i on wtedy nam mówi mniej więcej, gdzie to miejsce się znajduje. To też jest jakaś tam wskazówka, tylko trzeba wtedy się naprawdę skupiać i czytać uważnie to, co on mówi. W ogóle jest dużo, wychodzi na to, bo tu są dużo takich rzeczy, że dużo się dowiadujemy jednak od tych NPC-ów, że jednak mimo wszystko warto z nimi gadać. Może nie ze wszystkimi tam, ale są takie na przykład postacie właśnie, z którymi warto rozmawiać, bo dają nam wskazówki. Tylko że niektóre z tych wskazówek przydają nam się naprawdę dużo później, więc trzeba by mieć dobrą pamięć, żeby pamiętać, że tam koleś mi 10 godzin temu powiedział, 3 dni temu jak grałem, gdzieś tam mi powiedział, że tu trzeba iść po coś tam, nie? Więc to jest dość skomplikowane, ale generalnie ja tak się nie skupiałem na tym za bardzo, ja raczej parłem do przodu, chciałem dość szybko przejść tą grę, to też z wieloma postaciami w ogóle nie rozmawiałem. Co jeszcze? Miałem też w tej grze duży problem właśnie z ciągłym brakiem pieniędzy, czyli rupii. Rupie tutaj można zdobyć, tutaj nie ma tak jak w tych starych Zeldach, że nie wiem, kosisz trawę mieczykiem i ci rupie wypadają, albo nie wiem, z potworków zabitych. Tutaj nic w zasadzie z potworów, żadne rupie nie wypadają, sporadycznie gdzieś tam jakaś jedna. Natomiast koszenie trawy to absolutnie nic nie daje, nie ma to sensu. I tutaj, żeby dostawać kasę, to po prostu trzeba sprzedawać zdobyte przedmioty. Tylko że tak, co można sprzedawać? Części z potworów, które wypadają, mogą nam się przydać do ulepszania ekwipunku, bo można tutaj ulepszać ciuchy. Broni nie można ulepszać, ani w żaden sposób nie można naprawiać. Jak jest uszkodzona, to po prostu musimy się pogodzić, że ona się rozwali, ale możemy upgrade'ować ciuchy. W tym celu spotykamy takie wróżki, są chyba 4 na całej mapie, które za odpowiednią opłatą w rupiach, plus do tego odpowiednie części potworów, albo jakieś odpowiednie rośliny, albo inne właśnie surowce, które zbieramy, za to nam będą ulepszać nasz sprzęt. Czyli będziemy mieć większą odporność, większy pancerz po prostu. Więc nie warto sprzedawać części potworów. Można sprzedawać ewentualnie jedzenie, ale jedzenie służy do leczenia, więc też przydaje się. Więc co tak naprawdę sprzedawać? Ja tutaj po raz kolejny skorzystałem z poradnika i jest taka miejscówka w grze, gdzie co rano wylatuje taki smok z wody i on ma taki róg na głowie i jak będziemy strzelać mu z łuku w ten róg, to on będzie odpadał, jakiś tam jego fragment, oczywiście nie cały, i będziemy mogli zbierać ten fragment i za każdy taki fragment w sklepikarz zapłaci nam 300 rupii. Więc jest to bardzo prosty sposób na farmienie. Bierzemy łuki, najlepiej takie dalekiego zasięgu, bierzemy tyle strzał, ile nam się uda zebrać, zwykłych strzał, i idziemy tam, rozpalamy ognisko, czekamy do 5 rano, strzelamy mu w róg, rozpalamy ognisko, znowu czekamy do 5 rano, znowu strzelamy mu w róg i tak w kółko. I nazbieramy kilkadziesiąt tych fragmentów rogu, idziemy do sklepikarza, sprzedamy to i możemy dostać na przykład 30 000 rupii, co już nam prawie, że wystarczy na przejście całej gry, a wyfarmienie tego nam zajmie z godzinę czasu, więc jest to prosty sposób, ale też trzeba go w jakiś sposób poznać gdzieś z poradnikiem.
na pewno bym na to sam nie wpadł, na pewno, to jestem przekonany. Bo podejrzewam, że w ogóle nawet bym nie pojawił się w tym miejscu o 5 rano, nie wiedziałbym nawet, że tam smok wypłynie z tego, wyfrunie z tej wody, tak. Więc gra jest super, gdyby właśnie mieć czas, którego ja akurat nie miałem, bo późno się wziąłem za nią, próbować samemu eksplorować, na pewno doznanie by było trochę inne, ale pytanie, czy lepsze? Czy bym się nie frustrował, na przykład, że ciągle brakuje mi kasy, albo że nieświadomie na przykład sprzedałem jakieś części, a teraz chciałbym ulepszyć sprzęt i nie mam tych części, muszę je wyfarmić od nowa. Więc ja powiem szczerze, nie czuję jakiejś straty z tego powodu, że grałem z poradnikiem tego typu i że korzystałem nawet z jakichś filmików, tak jak ten, mówię o tym farmieniu rupii, bo dzięki temu uniknąłem frustracji, na pewno uniknąłem zagubienia. Nie lubię być w grach właśnie zagubiony, że nie wiem co dalej, więc tu mi się grało dobrze. No 2 będę grał od razu od premiery, więc zakładam, że nie będzie jeszcze tyle poradników, więc będę starał przede wszystkim się grać sam, bez korzystania z jakichś tam podpowiedzi w tym wypadku, no bo to będzie świeża gra. Też nie będzie jeszcze tak dużo tego w internecie, chociaż szybko się na pewno pojawi, bo nawet jakieś tam portale branżowe to na pewno dostaną już wcześniej gry, więc już będą tworzyć jakieś poradniki. No ale na pewno nie będzie tego tyle, co teraz o Breath of the Wild, który już jest na rynku od 6 lat praktycznie. Więc tam będę starał się przynajmniej grać sam, zupełnie sam i doświadczać wszystkiego na własną rękę. Też nie będę musiał się wtedy spieszyć, będę na spokojnie sobie przechodził grę. Natomiast tutaj no trochę pod presją czasu, ale nie żałuję, że tak zrobiłem. Zresztą planuję kiedyś wrócić do tej gry, jeszcze trochę tam poodkrywać. Może DLC-a kiedyś kupię, jak będzie w promocji, bo też ono tam wnosi trochę nowinek. Jeszcze nie wspomniałem, że tutaj są właśnie te guardiany, które też były pokazywane chyba na jakichś nawet zwiastunach, czyli takie roboty kroczące, trochę takie do pająka podobne, albo do jakiejś ośmiornicy. To jest taki przerażający na początku przeciwnik. Jak pierwszego napotkałem, to uciekałem, gdzie pieprz rośnie, w ogóle nie podchodziłem do niego. Ale z czasem okazuje się, że jeżeli są dość łatwe do pokonania, zwłaszcza jeżeli jest tylko jeden, to wystarczy tarcza, odpowiedni timing i jego zabójczy strzał, który wysyła w naszym kierunku, można bardzo łatwo odbić za pomocą tarczy i sam się zniszczy tak naprawdę, więc bardzo szybko przestały być mi straszne te guardiany. Jest też kilka rodzajów minibossów, są takie wielkie skały, żywe takie, które trzeba im taki kamień rozwalać, też są fajne do farmienia właśnie kamieni szlachetnych. Są też takie jakby jednookie cyklopy, takie grubasy, którzy też nie są jakoś specjalnie trudni, jeżeli mamy fajną broń. I są najtrudniejszy przeciwnik w ogóle w całej grze. To nie są bossowie, to nie jest nawet Ganon na końcu, chociaż walka z nim jest epicka, ale łatwa. Najtrudniejszy przeciwnik w całej grze to są tacy bossowie, co się nazywają Lynele. Lynel, nie wiem jak to wymówić. I to są takie kurcze minotaury jakby, czyli takie mają dół konia, czy tam byka, takie 4 nogi, a górę taką, kurczę, ni to człowiek, ni to lew, taki z rogami, ni to kozioł. Wiecie o co chodzi, nie? Od pasa w górę taka sylwetka jakby ludzka, a od pasa w dół to koń, nie? To są najtrudniejsi przeciwnicy w całej grze, można powiedzieć. Pokonywanie ich jest naprawdę uciążliwe. I cóż, każda walka z takim przeciwnikiem to jest naprawdę wyzwanie, niemałe wyzwanie. Mają od groma punktów życia i zabójczy są naprawdę i potrafią jednym ciosem nas rozwalić. Także nie ma z nimi żartów. Walka z każdym Lynelem to jest jak walka z bossem, prawdziwym bossem, bo każdy z nich praktycznie jest trudniejszy od tych wszystkich Ganonów, wersji Ganona, z którymi się walczy. Więc to są tacy mini-bossowie, a sami tacy pospolici przeciwnicy to nie ma ich jakoś za dużo rodzajów, bo są te takie bokobliny, czyli te takie już wcześniej było widać, takie małe goblinki jakieś, z którymi się walczy. Są też takie większe ich wersje, takie z koniowatymi, podłużnymi ryjami. Tamci są oczywiście trudniejsi do pokonania, też występują w różnych wersjach, zależy w jakim miejscu na mapie ich spotkamy. W nocy też pojawiają się ich szkieletowe wersje, które po prostu wyrastają z podziemi. W wodzie są takie kurde purchawy wyskakujące, co w nas kamieniami plują. Są strasznie irytujące, bo są dosłownie jak snajper, zawsze cię trafią. Są też takie
Lizafos chyba one się nazywają, stwory, takie jakby jaszczury, które jak jesteś od nich z daleka, to sobie tak leżą i po prostu tak udają kamień, a jak podejdziesz, to wyskakują błyskawicznie i tam próbują cię atakować, albo językiem też walą, takim jak to jaszczurka. I oni też występują w różnych wersjach. Jak jesteś gdzieś tam w krainie lodowej, to są w wersji lodowej, jak jesteś w ognistej, to zieją ogniem, ale to jest tak naprawdę cały czas ten sam przeciwnik, tylko w różnych wersjach, także nie ma dużo rodzajów przeciwników, dosłownie kilka, tylko w różnych wersjach występujące. No i tyle. W sumie biegamy po mapie, robimy co chcemy. Wydaje się to, czy to się wydaje mało ciekawe, no nie wiem. To trzeba po prostu zagrać. Ja też tak właśnie długo się zbierałem za tą grę, bo nie wiedziałem, czy mi się spodoba, czy coś, ale spodobała mi się to bardzo i nie żałuję absolutnie, że w nią grałem. Jest to w sumie jedna z lepszych w ogóle gier chyba, jakie w życiu grałem. Naprawdę. Bardzo fajna, bardzo wciągająca. Nie jest trudna. Także co mogę powiedzieć? Zajęłaby mi na pewno zdecydowanie więcej czasu, gdybym grał w nią sam, może nawet drugie tyle. Pytanie, czy bym się nie zmęczył tym. Czy mogę polecić? Oczywiście, że mogę polecić. Jest to chyba najlepsza gra na Switcha, w jaką grałem. Mam nadzieję, że część druga będzie równie dobra. I cóż, 12 maja premiera, więc myślę, że 13 maja powinienem pokazać unboxing i jakiś gameplay z tej gry. I coś mogę jeszcze dodać, na pewno jak wyłączę zaraz nagrywanie tego filmu, to na pewno przypomni mi się masa rzeczy, które mógłbym jeszcze powiedzieć o tej Zeldzie Breath of the Wild. Nie zmienia to wszystko jednak faktu, że jest to naprawdę wybitna gra. Czy coś mogłoby być lepiej? Na pewno coś mogłoby być lepiej zrobione. Niektóre momenty są takie, że się dłuży, na przykład jak upgrade'ujemy nasz domek, czyli tam kupujemy do niego jakieś tam meble czy coś, to każde takie ulepszenie trwa dość długo. Musimy zagadać do majstra, on musi całą swoją kwestię powiedzieć, następnie musimy odczekać, obejrzeć efekt, później dopiero musimy znów do niego zagadać, żeby kolejną rzecz, to się tak schodzi. Z różnymi rzeczami to tak niestety są rozwleczone w czasie i trzeba czekać, ale nie wiem, może to jest ukryty loading czy coś, czy po prostu taki zamysł twórców, ale generalnie w grze nie ma żadnych loadingów. Jak biegamy po mapie, możemy przebiec calutką mapę z jednego końca świata na drugi i nie zobaczymy ani jednego ekranu ładowania, nic nam się nie będzie doczytywać przed nosem, więc to jest fajnie zrobione. Graficznie gra jest, stylistycznie jest super, taki fajny cel shading, a jeżeli chodzi o tekstury są słabe, nie? Tutaj oczywiście nie ma się czym zachwycać, ale generalnie gra wygląda pięknie, jak gdzieś tam jesteśmy w tych takich zielonych, trawiastych plenerach, świeci słońce, no to wygląda to bajkowo, naprawdę super. Jak już na przykład zaczniemy wspinać się po skale i tak z bliska Link jest nosem, kurczę, w skale i widzimy te tekstury skał, no to kurczę, przypomina nam się PlayStation 2, ale jak coś w oddali widzimy i tak dalej, to wszystko wygląda naprawdę bajecznie. Oczywiście to jest Switch, to jest gra, która pierwotnie w ogóle była zrobiona na Wii U, więc no nie można oczekiwać od niej cudów. Podejrzewam, że ta druga część będzie wyglądać dokładnie tak samo, bo wydaje mi się, że ze Switcha nie da się już więcej nic wycisnąć. To też nie oczekujmy cudów, ale gra wygląda, no stylistycznie jest super, jest naprawdę bardzo artystycznie, fajnie zrobiona. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Czyli grafika super, gameplay super, eksploracja świata świetna, walki super. Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze zrobione w tej grze. Jedynie questy poboczne to jest coś, co dla mnie jest trochę takie sztampowe i nudne, dlatego większości z tych questów w ogóle nie robiłem, olewałem je. Ale poza tym naprawdę rewelacja, nie ma się do czego przyczepić. Ogromna swoboda, no same plusy, same plusy. Dobra, bo chyba chaotycznie zaczynam gadać, na pewno coś mi się przypomni, coś na pewno istotnego, o czym zapomniałem, no ale trudno, nic na to nie poradzę. Także jeżeli kogoś zachęciłem, kto jeszcze nie grał, to cieszę się, naprawdę warto sięgnąć. A jeżeli już graliście w Zeldę, to piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej grze, jakie macie z nią doświadczenia, przemyślenia. Chętnie poczytam wasze opinie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.